Fliperzy przychodzą i stają się celebrytami, a celebryci zaczynają być deweloperami. Czy to znaczy, że rynek jest przegrzany? Siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza. Też dużo osób kupuje nieruchomości, licząc tylko na wzrost ceny nieruchomości. Około 10 000 złotych ma być po zmianie na te mieszkania takie mniejsze. Czy rynek dalej warszawski i krakowski jest najdroższy, jeżeli chodzi o najmy? No to każdy sobie liczy tą rentowność na poziomie większym niż 5%. Jedna osoba, którą dobrze znam, w Rzeszowie mieszkanie o powierzchni 40 m2 wynajmuje za 5000 zł. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Flat for Flip. Darek Barski. Marcin Bochenek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy rynek najmu nieruchomości powoli się kończy, czy rentowność dalej jest opłacalna i czy warto inwestować w nieruchomości. Natomiast zanim zaczniemy opowiadać o dzisiejszym materiale, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, kliknijcie łapkę w górę. Dziękujemy za odbiór ostatniego materiału, sporo wyświetleń. Mamy nadzieję, że pod tym będzie działo się podobnie. Wydaje się, że na rynku nieruchomości może dziać się różnie, rynku najmu. Ostatnio media obiegła informacja, gdzie jeden z najpopularniejszych polskich fliperów zaczął reklamować firmę cateringową, więc czy to znak, że osoby, które zajmują się nieruchomości, przychodzą do innej branży? W ogóle jeszcze ciekawostkę Ci powiem, druga informacja. Też zauważyliśmy, że ostatnio celebryci coraz częściej zakładają firmy deweloperskie. Tak jak tutaj też możecie teraz zauważyć. Więc to pytanie, co się dzieje na rynku? Fliperzy przychodzą i stają się celebrytami, a celebryci zaczynają być deweloperami. Czy to znaczy, że rynek jest przegrzany? Ciekawe spostrzeżenia. Myślę, że ci, co reklamują dietetyczne jakieś cateringi, to prędzej wykorzystują swoje 5 minut, które mają popularność. Natomiast jeżeli chodzi o rynek najmu nieruchomości, to się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Po pierwsze, jest więcej zapytań o najem niż było rok temu. Co to może pokazywać? Może pokazać, że ludzie szukają albo innych mieszkań, czyli chcą sobie z mniejszego przejść na większe, albo na przykład będą chcieli sobie lepszy standard mieszkania znaleźć. I dzisiaj, zresztą sytuację, którą pewnie za chwilę nam opowiesz, jak można z mniejszego mieszkania przejść na większe za mniejsze pieniądze. Natomiast widzisz, Ty mówisz, że jest więcej zapytań, czyli więcej osób chce wynajmować też, tak? Dobrze to rozumiem? Więcej osób wyszukuje mieszkań pod wynajem, co nie znaczy, że jest więcej mieszkań wynajmowanych, tylko więcej ludzi jest aktywnych, żeby pytać o mieszkanie pod wynajem. No to też może być jeszcze inna sytuacja, nie tyle, że sobie ktoś szuka, bo chce zmienić i tak dalej, tylko też zapytania mogą być na przykład z takiego powodu, że sytuacja ekonomiczna niektórych osób jest coraz cięższa i osoby się zastanawiają nad tym, czy na przykład patrząc na ceny obecnych nieruchomości, faktycznie odpuszczają możliwość zakupu nieruchomości, a częściej się zdecydują na to, żeby takie mieszkanie po prostu wynająć. Tak, no, to jest trafna uwaga, biorąc pod uwagę jeszcze to, że ludzie sobie teraz coraz bardziej weryfikują standard wykończenia tych nieruchomości i cenę i rzeczywiście w tej chwili przez to, że ten rynek jest rozdmuchany, jak to mówią, przez fliperów, którzy kupują od deweloperów, wykańczają i sprzedają, to ten standard na tym rynku najmu jest coraz wyższy i ludzie się nauczyli dobrego standardu. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza i to wynika nie z tego, że inflacja jest duża, tylko z tego, że po prostu drogie są koszty życia i dzisiaj jak popatrzymy sobie na ludzi, którzy muszą wynajmować i ceny nieruchomości poszły mocno do góry, to taka osoba, która kupiła nieruchomość i potem chciała ją wynajmować, musi wziąć dużo wyższą stawkę czynszu. Powiedz, Darek, jakie statystyki dzisiaj przygotowałeś dla nas? Masz jakieś informacje na temat rynku najmu? Tak, mamy do porównania rok do roku informacje z największych miast w Polsce i tutaj co ciekawe możecie zobaczyć, że najwięcej spadła cena najmu w Łodzi, 9,5%. No i zobaczyć można też, że jeżeli ktoś inwestował rok temu w mieszkanie, które się budowało i sobie liczył, że tych procentów zwrotu z inwestycji będzie miał więcej, no to już ta cena z najmu mu spadła o prawie 10%. Łódź, czyli kolebka polskich najpopularniejszych fliperów, rentierów, nauczycieli tego, co robić, żeby zarabiać na nieruchomościach. To też pokazuje, że bardzo dużo też mieszkań się oddało do użytkowania, konkurencja jest coraz większa i mimo tych cen, które są coraz wyższe, jednak to zapotrzebowanie na wynajem jest nie tak duże.
Natomiast jak już rozmawiamy o Łodzi, 2 tygodnie temu byliśmy tam razem z naszym dyrektorem regionu, z Piotrkiem Kasymowiciem, pozdrawiamy Piotrek, gdzie oglądaliśmy razem fabrykę, która się tam przekształca, starą fabrykę mebli, z tego co pamiętam, która jest przekształcana w mieszkania, w jednostki mieszkaniowe takie mniejsze i pamiętasz jak tam wyglądały ceny odnośnie metrów kwadratowych, bo tam też pamiętam, że to wydawało się, że to będzie 7, a tu się okazuje, że to jest coś więcej. Około 10 000 złotych ma być po zmianie na te mieszkania takie mniejsze. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że dzisiaj ceny mieszkań nawet w tych dużych miastach są na tyle wysokie, że jeżeli ktoś kupuje tylko pod inwestycję, czyli kupuje po to, żeby mógł wynajmować, no to każdy sobie liczy tą rentowność na poziomie większym niż 5%. I tak naprawdę jak sobie chce wyliczyć tą rentowność na poziomie 7-8%, bo ktoś mu powiedział, że tak można zarabiać, jak się zainwestuje w nieruchomości, no to jak sobie weźmie pod uwagę kłopoty z najemcą, jak trzeba będzie odnowić mieszkanie i tak dalej, to ta rentowność tych nieruchomości spada na poziom 3,5-4%. No i trzeba się mocno zastanowić, czy dalej nieruchomości pod wynajem to jest dobry temat. Albo czy faktycznie ją wynajmować. No bo tak jak sam wiesz, też dużo osób kupuje nieruchomości, licząc tylko na wzrost ceny nieruchomości. Jest tych osób mniej, wiadomo, bo zazwyczaj osoba jak kupuje to po to, żeby zarabiać na tym najmie. Natomiast też są te pustostany, o których nagrywaliśmy w naszym jakby ostatnim odcinku. Ale wiesz co, ciekawostka Ci powiem. Jeden z moich znajomych, który mieszka w Krakowie, mieszkał, można powiedzieć, w centrum, w mieszkaniu oddalonym od centrum jakieś, nie wiem, 3 km i płacił za mieszkanie 42 metry, 4700 ze wszystkim. Tylko tam był taki komfort, że można było, kiedy się chce zrezygnować i tak dalej. 4700. Fajny standard. Z opłatami ze wszystkim. Ze wszystkim i z parkingiem. Za 42 metry przeprowadził się miesiąc temu do nieruchomości w samym centrum o wyższym standardzie, około 55-54 metrów kwadratowych. Czyli jedno pomieszczenie więcej, albo większa przestrzeń. No? Dokładnie, w samym centrum, dużo wyższy standard i płaci 4000. Nie? I to też pokazuje, że coś na tym rynku najmu się zmienia. No zmienia się o tyle, że tak naprawdę ewidentnie widać, że jeżeli ktoś jest na jakiejś umowie najmu rok albo 2 lata, to warto, żeby sobie prześledził właśnie i te zapytania się pojawiają, że ich jest więcej, prześledził jak wygląda obecnie rynek. Bo może się okazać, że tak jak było kiedyś dobre stawki przed wojną, potem wojna spowodowała, że te stawki poszły do góry i byli właściciele, którzy nie podnosili albo tylko symbolicznie podnieśli stawkę najmu, to teraz ci, co wchodzili dopiero po wojnie na rynek najmu, czyli kupowali sobie, wynajmowali mieszkania po wojnie, jak te czynsze były wysoko, to myślę, że to jest dobry czas na to, żeby sobie sprawdzić, czy nie można znaleźć sobie lepszej okazji do zamieszkania. To, co Ty mówisz, nie dość, że bliżej centrum, to jeszcze niż czynsz, no to 1000 parę złotych miesięcznie razy 12 to jest fajne wakacje, nie? No dokładnie tak. A powiedz, co tam więcej na rynku najmu w Polsce słychać? Czy rynek dalej warszawski i krakowski jest najdroższy, jeżeli chodzi o najmy? Jeżeli chodzi o najmy, tak, natomiast to ciekawe, myśmy parę razy już mówili o Rzeszowie. I nie wiem, czy wiecie, ale Rzeszów to jest takie miasto, które, jeżeli popatrzymy o średnią cenę najmu nieruchomości, to jest najwyższa cena, jeżeli chodzi o tą ścianę wschodnią, jeżeli chodzi o duże miasta i mało tego, to w Rzeszowie można wynająć drożej mieszkanie niż na przykład w Poznaniu albo w Katowicach. I teraz znowu, jeżeli ktoś patrzy na inwestycje i mówi, ja inwestuję tylko tam, gdzie mieszkam, czyli jak jestem z Krakowa, to w Krakowie, w Warszawie, to w Warszawie, to czasami warto śledzić to, co dzieje się na rynku nieruchomości w innych miastach, bo można kupić za mniejszą kwotę nieruchomość i ta nieruchomość kupiona za mniejszą kwotę da Ci większą stopę zwrotu. Okej, a to też ostatnio rozmawialiśmy już na jednym z naszych materiałów na ten temat, że jedna osoba, którą dobrze znam, w Rzeszowie mieszkanie o powierzchni 40 m2 wynajmuje za 5000 zł i wynajmuje to mieszkanie żołnierzowi amerykańskiemu. To zachęcamy do oglądnięcia naszego poprzedniego materiału. Natomiast a propos tego, co się dzieje na tym rynku nieruchomości, ostatnio dużo mam znajomych. Ostatnio zadzwonił do mnie inny znajomy i zapytał się mnie tak, że ma 3 mieszkania kupione w Krakowie, widzi, co się dzieje, ogląda te nasze filmy, gdzie my mówimy, że zaraz będzie jakiś krach. No, same krachy, bo to się dobrze klika. Same krachy. I mówi, czy to jest dobry czas na to, żeby te mieszkanie, może te 3 mieszkania, które ma, może warto by je było sprzedać, po to, żeby za 2-3 lata odkupić trochę taniej. No i znowu są dwie szkoły pewnie. Zawsze ktoś będzie mówił, że nieruchomości nie mają prawa tanieć, bo dlaczego mają tanieć, ale nasze filmy z zagranicy, czy mówiliśmy o rynkach, nie wiem, brytyjskim, czy francuskim, czy niemieckim, pokazują, że te ceny nieruchomości na pewno wyhamują, a mogą jeszcze czasami mieć korektę. Natomiast myślę, że to też jest kwestia tego, że
zależy od miasta, w którym ma te nieruchomości, że w Krakowie trzeba się zastanowić w jakich lokalizacjach, ale co ciekawe, można zastanowić się nad tym, czy nie zamienić lokali mieszkalnych na lokale usługowe. Okej, czyli o co chodzi? Czyli chodzi o to, że na przykład mało kto wie o tym, że na przykład taki lokal pod sieć taką osiedlową, bardzo popularną, na przykład Żabkę, taki lokal można sobie kupić z najemcą i to jest lokal, nie wiem, 70, 80, 100 metrów, w zależności od tego, gdzie ta Żabka się znajduje. I ten lokal ma stały czynsz plus ma jeszcze dodatkowo wskaźnik inflacji, czyli te pieniądze nie tracą na wartości. Dodatkowo nie masz potrzeby co roku czy co 2 lata wymiany, remontu, żeby Twój najemca się zmienił. Więc jeżeli popatrzymy na to, że ilość mieszkań będzie przybywać, natomiast lokali usługowych nie przybywa tak dużo, dlatego że one są ograniczone, bo tylko głównie na parterze są, to myślę, że to może być ciekawa informacja dla tych wszystkich, którzy myśleli o tym, żeby właśnie skrócić się z mieszkań, kupili 3-4 lata temu, czyli kupili w dobrych cenach, teraz mogą zarobić na tym, a jeszcze część pieniędzy przeznaczyli na lokal usługowy, no to myślę, że to jest ciekawe. I jeszcze jedna ciekawostka, moim zdaniem też interesująca dla osób, które nie miały do czynienia w ogóle z lokalami użytkowymi. Jeżeli ktoś zakupił sobie lokal użytkowy i wpuszcza tam na przykład najemcę, niekoniecznie taką sieć, jak Ty wspomniałeś, ale na przykład, no nie wiem, wpuści sobie firmę, która zajmuje się, nie wiem, gabinet kosmetologiczny. Bardzo często jest tak, że to najemca wykańcza sobie lokal pod siebie całkowicie. No wiadomo, to wtedy jest zobowiązanie na przykład najem na 5 lat, czy 5+5 i tak dalej. Natomiast też możemy mieć potem, jak ta osoba się wyprowadzi z tego naszego lokalu za te x lat, wykończony lokal, który będzie pewnie wymagał delikatnego remontu, ale koszt wykończenia takiego lokalu weźmie najemca na siebie. Tak, to się często zdarza, natomiast to też są zapisy w umowie, przeważnie, że ten, co wynajmuje od Ciebie, podpisuje umowę na długi czas, to część pieniędzy, które przeznaczył na wykończenie lokalu, bo zostawia w lokalu docelowo, będzie chciał sobie potrącić z czynszu. To zależy od zapisów, prawda? Tak, natomiast to, co jest fajne, rzeczywiście to ten koszt, który dzisiaj mając mieszkanie, które kupujemy i chcemy wynajmować, to ciężko wymagać od ludzi, którzy będą wynajmować od Ciebie, żeby za swoje pieniądze wykończyli lokal i sobie potem mieszkali. Tak jest, więc to jest też ta przewaga. No i tutaj mamy lokal usługowy, więc też jest kwestia tego, że się prowadzi działalność na przykład, że można to liczyć w koszty. Lokal usługowy z najemcą zawsze zyskuje dużo więcej, więc jeżeli ktoś z Was będzie miał taką koncepcję, że będzie mógł kupić lokal bezpośrednio od dewelopera, potem poszukać najemcy, to taki lokal potem z najemcą można też drożej sprzedać. A powiedzcie, co Wy myślicie o rynku najmu w Polsce? Czy jeszcze kupujecie mieszkania, wynajmujecie? Jak się na to zapatrujecie? Czy bardziej idziecie w stronę najmu krótkoterminowego? Koniecznie zostawcie znać w komentarzach. Dzięki. Dzięki wielkie, do zobaczenia.